Hejka. Hejka. Odzywamy się do Was z Egiptu. Właśnie jest nasz ostatni wieczór i postanowiliśmy pogadać trochę do Was odnośnie tego, co nam się podobało, co nam się mniej podobało i w ogóle cośmy tu robili, bo jeszcze chyba do tej pory nie powiedzieliśmy, jaki mamy plan. Także przyjechaliśmy tutaj z dwóch powodów. Pierwszy powód to, żeby pozwiedzać, a drugi powód, żeby odpocząć. I podzieliliśmy ten wyjazd tak, że pierwszy tydzień to było zwiedzanie, a drugi tydzień to był odpoczynek. Jeżeli chodzi o zwiedzanie, postanowiliśmy zobaczyć wszystkie główne atrakcje Egiptu. I żeby to zrobić, postanowiliśmy, że zrobimy przez tydzień rejs po Nilu, a w drugim tygodniu leżing, plażing i smażek. Jak to się zaczęło? Zaczęło się od Kairu. Zaczęliśmy zwiedzanie w Kairze. Przyjechaliśmy do Kairu bardzo wcześnie z Hurgady i od razu ruszyliśmy, żeby zwiedzać piramidy w Gizie. Giza na pewno bardzo, bardzo fajna. Bardzo nam się piramidy podobały. Jedyna rzecz, która nam się nie podobała, to Środek piramidy. tak. Postanowiliśmy się podzielić, bo chcieliśmy pokazać Wam jak najwięcej, także Gabi poszła oglądać piramidę od wewnątrz, a ja zostałem i oglądałem piramidy na zewnątrz. Jak się okazuje, na zewnątrz jest lepiej, Zdecydowanie. a wewnątrz nie dość, że trwa długo Tak. i drogo, Tak. i jest ciemno i gorąco i nie za ładnie pachnie, to jeszcze spędza się tam tą godzinę, którą się ma na zwiedzanie piramid w Gizie. Także piramidy w Gizie polecamy zwiedzać od zewnątrz. Jeżeli tylko macie możliwość, zostańcie tam więcej niż godzinę, bo godzina to na pewno zbyt mało czasu. Byliśmy oczywiście oglądać jeszcze Sfinksa, a później pojechaliśmy zwiedzać Muzeum Kairskie. Muzeum Kairskie na pewno jeden z topów, a jak się otworzy ta nowa część, która już się znajduje w Gizie, wtedy na pewno będzie mega. Kolejnego dnia już o 5 rano wstaliśmy, żeby wylecieć z Kairu do Luksoru. Lot bardzo przyjemny, króciutki, godzinka. Byliśmy tam po 9 chyba już i od razu zaczęliśmy zwiedzanie. Zaczęliśmy zwiedzanie od świątyni w Karnaku. Bardzo piękna, warto zobaczenia. Później przejechaliśmy do świątyni luksorskiej. Też super, też nam się bardzo podobało. W międzyczasie jeszcze zaliczyliśmy wytwórnię papirusu, gdzie dowiedzieliśmy się, jak z takiej trzcinki papirusa wyrabiany jest papirus. A później zakrętowaliśmy się na statek. Wieczorem nie było nam jeszcze dość zwiedzania. Stwierdziliśmy, że chcemy zobaczyć Luksor nocą, więc wybraliśmy się na przejażdżkę dorożkami. I nie był to jedyny dzień w Luksorze. W Luksorze spędziliśmy jeszcze jeden dzień. Następnego dnia od samego rana zwiedzaliśmy Kolosseum Memnona, zwiedzaliśmy świątynię Hatshepsut i zwiedzaliśmy Dolinę Królów. I o ile odnośnie Doliny Królów ja miałem takie bardzo, że tak powiem, wydawało mi się, że nie będzie to interesujące, to jestem bardzo mile zaskoczony. Naprawdę bardzo, bardzo fajnie zobaczyć, jak ta dolina wygląda. Fajnie powchodzić do grobowców i przede wszystkim zobaczyć ściany tych grobowców. Jeżeli chodzi o Hatshepsut, miałem całe życie takie wyobrażenie, że to jest przepiękna świątynia. I ona jest przepiękna od zewnątrz, ale rzeczywiście od wewnątrz troszeczkę jej mi zabrakło. Ale jak najbardziej polecamy. Tak, zgadza się. Po południu wszystkie rzeczy zwiedzaliśmy od rana w Luksorze tego kolejnego dnia, natomiast po południu wyruszyliśmy w rejs statkiem w górę Nilu. Główną atrakcją tego wieczoru było przepłynięcie przez śluzę w Eśnie. Trafiliśmy tam, była bardzo duża kolejka, wiele statków płynęło, więc trochę czekaliśmy, ale jak już koło 22 chyba udało nam się przepłynąć przez śluzę, to fajne też takie doświadczenie, jak statek się podnosi i przepływa. Staraliśmy się to nakręcić też na filmie. No zobaczymy jak wyszło, bo rzeczywiście ten statek się podnosi dość długo i o ile na żywo to bardzo ładnie widać, to na filmie byłby to
dość długi i nudny, monotonny film. Zgadza się. Po Eśnie następnego dnia wylądowaliśmy w Edfu. W Edfu od rana zwiedzaliśmy świątynię Horusa. Pojechaliśmy do niej dorożkami. Świątynia bardzo ładna, pięknie zachowana. Bardzo nam się podobała. A po południu? Po południu wyruszyliśmy dalej w trasę i dopłynęliśmy do Komombo. W Komombo wieczorem, już na zachód słońca, wyszliśmy zwiedzać świątynię boga Sotka i Horusa. I to był taki nasz highlight tego wyjazdu troszeczkę. Oczywiście wszystkie świątynie przepiękne i akurat ta jest jedną z mniejszych, ale zwiedzanie świątyni nocą robi kolosalne wrażenie. Jak to wszystko jest oświetlone, jak to wszystko nabiera takiej aury tajemniczości, naprawdę bardzo, bardzo fajne zejście na ląd i tak jak mówię, z naszej perspektywy troszeczkę taki jeden z głównych highlightów tego zwiedzania. No i cóż, następnego dnia dopłynęliśmy do Asuanu. Tam już był koniec naszego rejsu, ale jeszcze nie koniec zwiedzania. Znowu wstaliśmy bardzo wcześnie, jak na całym tym wyjeździe, około godziny 3. No i ruszyliśmy do Abu Simbel. Abu Simbel jest bardzo daleko, praktycznie pod granicą z Sudanem, więc rzeczywiście trzeba tam dojechać autobusem. Jedzie się 5-6 godzin, trzeba się na to przygotować. Na miejscu byliśmy godzinę, półtorej. Dla nas trochę za mało. Fajnie by było, jak się jedzie tak długo, później się wraca tak długo, żeby można było jednak zostać te 2-3 godzinki. My akurat nie mieliśmy tej możliwości, ale na pewno warto pojechać. Nie tylko dla świątyń, ale także dla jeziora Nasera. Jezioro Nasera, największe sztuczne jezioro na świecie, robi niesamowite wrażenie i też jest tam troszeczkę chłodniej dzięki temu zbiornikowi, bo bardzo często wieją tam silne wiatry. Wracając, zaliczyliśmy jeszcze Tamę asuańską. To był taki 15-minutowy wypad z autokaru na zdjęcia. No i pojechaliśmy z powrotem na statek. Na obiadek. Na obiadek. Tak, a po obiedzie nasza podróż kontynuowaliśmy naszą podróż po obiedzie. Płynęliśmy łódką taką egipską, która się nazywa Feluka. Popłynęliśmy na wyspę Lorda Kitchenera, gdzie znajduje się przepiękny ogród botaniczny z okazami z całego świata. Po odpoczęciu na tej wyspie popłynęliśmy dalej motorówką do wioski nubijskiej. Wioska nubijska, jeszcze w międzyczasie, zapomniałabym, kąpaliśmy się w Nilu. Ja bym powiedział, moczyliśmy nogi w Nilu. Ale jeżeli byśmy chcieli, to byśmy się mogli kąpać. Tak, nikt z grupy się nie odważył, ale rzeczywiście byliśmy na takiej plaży niedaleko Tamy, gdzie woda w Nilu jest bardzo, bardzo czysta. No my pomoczyliśmy nogi, także uznajemy, że zaliczyliśmy, ale na jakąś taką głębszą kąpiel raczej się nie zdecydowaliśmy. Dobra. No i wieczór w wiosce nubijskiej. Tak, wieczór w wiosce nubijskiej bardzo nam się podobał. Zwiedziliśmy lokalną szkołę, przeszliśmy się po mieście. Trafiliśmy do lokalnego domu, dowiedzieliśmy się, że Nubijczycy jako swoje zwierzęta domowe wybrali krokodyla i hodują krokodyle w klatkach w domu, tak jak my kury, to oni krokodyle. Zjedliśmy tam super obiad, znaczy kolacyjkę, wypiliśmy herbatę z miętą i hibiskusa i było bardzo przyjemnie i kolorowo. I ostatni dzień, to był już dzień, kiedy się wyokrętowaliśmy. Z samego rana, standardowo, o 6 rano opuściliśmy statek, wsiedliśmy do autobusu, ale zanim przyjechaliśmy do Hurgady, popłynęliśmy jeszcze motorówką na wyspę, żeby zwiedzić świątynię File.
I to na pewno był również jeden z takich fajniejszych momentów tego wyjazdu, ponieważ sama świątynia jest w bardzo dobrym stanie. To jest też jedna z ostatnich świątyń, które w ogóle były czynne, zanim zostały oficjalnie zamknięte przez Rzymian. Jest to też świątynia, która w pewnym momencie pełniła funkcję kościoła koptyjskiego, także bardzo ciekawa historia, bardzo fajnie, bardzo dobrze zachowana. No i sam ten experience, że płynie się motorówką, wraca się, można opłynąć dookoła tą wyspę, rzeczywiście bardzo nam się to podobało. Dokładnie. No i co? No i ruszyliśmy w drogę powrotną do Hurgady. Droga powrotna zajęła nam około 12 godzin. Nie polecamy, no ale nie było wyjścia. Trzeba się z tym liczyć, trzeba być też tego świadomym, że z Asuanu do Hurgady jest bardzo, bardzo daleko. Więc jest to calutki dzień spędzony w autobusie. Myślę, że z Marsala byłoby trochę bliżej, ale rzeczywiście te 12 godzin w autobusie trzeba się wycierpieć, żeby później móc spędzić kolejny tydzień w tak pięknym hotelu, jak nasz obecny hotel, czyli Mamluk Palace. Dokładnie, hotel jest mega fajny, już nieraz to pewnie mówiłam. Mnie się bardzo podobał i myślę, że Tobie też. Także wypoczynek nam się udał. Tak, rzeczywiście dziękujemy panu Darkowi z Itaki, który polecił nam ten hotel. Świetny hotel, prawdziwe 5 gwiazdek, gdzie jest super jedzenie, gdzie przede wszystkim jest super obsługa, gdzie aż nikt nie chce przyjmować napisków, co w Egipcie jest standardem, a tutaj rzeczywiście aż się czuję nieswojo, dając ten napiwek, a rzeczywiście obsługa jest bardzo, bardzo pomocna. My mieliśmy taką sytuację, na przykład, że chcieliśmy zmienić pokój. Byliśmy pewni, że jak poprosimy, to nam powiedzą, że nie ma takiej możliwości, a pan nie dość, że nam zmienił, to jeszcze nam zmienił 2 razy, aż w końcu dostaliśmy naprawdę idealny pokój, który w 150% spełnił nasze oczekiwania. To, co jest tutaj rzeczywiście wyjątkowego, szczególnie jeżeli chodzi o Egipt, to jest jedzenie. Naprawdę bardzo dobre jedzenie, bardzo dobrej klasy. No i oprócz tych standardowych restauracji jest 9 tematycznych i ma się do nich wolny wstęp, ile razy się chce. Także rzeczywiście nawet nie mieliśmy okazji być we wszystkich przez te 7 dni, które tu spędziliśmy. Dokładnie. I jeszcze nie, no jutro już wyjeżdżamy, a już bym chciała wrócić. Hejka. Dziękujemy. Dobranoc. Ja już.